Kwa majina ni yani nakujua Alexis on the beat. furaha ni kuwa na marafiki, furaha ni kulewa na marafiki, furaha ni kuwa na marafiki, furaha ni kulewa na marafiki. Kwa sherehe tumefika, sherehe tumefika, kwa sherehe tumefika, sherehe tumefika, familia iko ndani ndani, wote tunajibamba, marafiki majirani. Tak wyglądają centra praktycznie każdego miasteczka z Mikinduri. Jest bardzo tłoczno, bardzo głośno, ale ludzie są bardzo sympatycznie, bardzo mili, pozytywnie nastawieni, machają nam, podchodzą, pytają się skąd jesteśmy, chcą porozmawiać. Nie, oni bardzo są sympatyczni. Nie spotkałem się tutaj jeszcze z jakimś nastawieniem takim negatywnym. No można powiedzieć, taka typowa po prostu handlowa ulica w każdym miasteczku jest, gdzie zbierają się ludzie z okolicznych farm, wiosek i sprzedają różne dziwne rzeczy, breloczki, Premier League oczywiście. No każdy handluje czym może i tak naprawdę wiecie o co chodzi. To jest walka o przetrwanie, no oni po prostu zarabiają tak, żeby mieć na jedzenie, żeby przeżyć ten kolejny dzień. Przybywają do miasteczka ze swoimi wyrobami, ze swoimi warzywami, owocami, cokolwiek znajdą po prostu, żeby pohandlować, żeby te kilkadziesiąt, 100 szylingów zarobić i po prostu, żeby mieć na jedzenie, żeby przetrwać, nie? I wieczorem sobie wracają do swoich wiosek. Bo to Mikinduri, jak tak patrzę na mapę i to, co się dzieje, to no tak naprawdę to są głównie te sklepy, te ulice takie handlowe, a większość ludzi to mieszka gdzieś tutaj po tych po prostu wsiach. Tam są jakieś drzewa, chciałbym tam dojść, bo ja czuję niesamowitą potrzebę przebywania w naturze, bo to jest straszne. Myślałem, że w Marrakeszu, na Jama El Fna, na tym rynku to można gdzieś tam z hałasu i tego harmidru zwariować, ale tutaj to jest jeszcze gorzej po prostu, masakra. Idźmy w naturę, nie wiem czy tam dojdziemy, ale tak, no oni tak sobie właśnie handlują, zarabiają jakieś te szylingi. Tutaj mi taka dziewczyna opowiadała, ona skończyła studia księgowość i właśnie ja się jej tak dopytywałem, ile ona mogłaby zarabiać. Teraz jak szuka pracy, to ona szuka pracy w jakimś banku na jakimś tam najniższym stanowisku i na początek pracy ona będzie zarabiać miesięcznie 20 000 szylingów, co jest tak naprawdę 500 zł. Także no, macie porównanie po prostu, jakie tutaj są te ceny, ile ludzie zarabiają. Ale oczywiście bogatych ludzi też nie brakuje, nie? No ale to wiecie, tam 5%, 1% to są pewnie ci bonzowie, politycy i plantatorzy, handlarze jakimiś kurczę metalami, posiadacze kopalni, wielkich plantacji. Jakieś tam 10% to są tacy ludzie, którzy żyją gdzieś na takich jakichś poziomach, w tych apartamentach, takich domach murowanych. No ale 90 pewnie procent to są właśnie, to jest to co widzicie tutaj, no. Są ludzie żyjący z dnia na dzień, no. Tymi motorkami oni oczywiście, to jest dla nich narzędzie pracy, bo oni się podwożą za jakieś tam kilkadziesiąt, 50, 100 szylingów, czy jakieś 2 złote. Jeżdżą po prostu i obwożą się tak jak takie taksówki. No to nie tylko u nas jedzenie u mamy smakuje najlepiej. Tutaj chyba też każdy docenia kuchnię domową. Mom's Kitchen. Everlow's Hope. Taki sklepik. Z jakimiś ciasteczkami, jakimiś pączkami.
co tam jest jeszcze? Jajka. A, nie złapie mi ostrości. O, proszę, jajeczka, jakaś mąka, jakieś kurcze ziarna, pampersy, herbata. Piękny sklepik. Nieprawdaż, że piękny sklepik? Zdecydowałem, że nagram to. To będzie taka krótka zajaweczka. Promise Bar. Słuchajcie, tutaj Mikinduri, które ma, nie wiem, 15-20 tysięcy mieszkańców, jest więcej barów i pubów niż w Częstochowie. Znaczy akurat ten tok tutaj widzicie, wchodzi się tam. No ja tam raczej nie chcę ryzykować spędzenia miłego czasu, happy hour na piwku, ale no tych knajp, takich barów jest tutaj mnóstwo, wszędzie w ogóle w Kenii, więc niektórym po prostu się bardzo nudzi, więc potrzebują miejsca, gdzie mogą się napić i odpocząć sobie. Yes. What is your name? Attilio, what is it? Actually, what is Your name? my name is Douglas. Douglas. Witajcie, witajcie w Mikinduri. Musiałem się trochę nauczyć tej miejscowości. Generalnie te miejscowości pięknie brzmią, ale muszę się do nich troszeczkę przyzwyczaić, bo za dużo ich jest jak tak na pierwsze parę dni. Słuchajcie, jesteśmy w Mikinduri. Znajdujemy się na terenie parafii kościoła, który tutaj widzicie za moimi plecami. No i tutaj właśnie ksiądz, pastor, kurczę, zapomniałem zapytać, jaki to kościół, miał po prostu wolne budynki i też postanowił właśnie dla Help Furaha udostępnić je tak, żeby mogli korzystać. I tutaj właśnie Marek i Help Furaha otworzyli taką filię w Mikinduri. To jest takie 30 km od Meru. No i chciałem wam właśnie pokazać, jak to wygląda. Alexis on the beat. Furaha ni kuwa na marafiki, furaha ni kulewa na marafiki, furaha. To jest Peter. Peter, który teraz tutaj będzie już pracował. Marek opowiadał, że będzie, jest Marek, który będzie już na stałe tutaj nie będą dojeżdżać, ale będą sobie mogli tutaj na stałe przebywać i opiekować się dzieciakami z okolicy. Jest właśnie remont tego pomieszczenia, czyli będzie tutaj malowane, będą te ściany. Tutaj widzicie, jak to wygląda. Sprzęty są do rehabilitacji. Tak, tutaj dla dzieciaków niepełnosprawnych są właśnie takie pomoce, takie oprzyrządowane specjalnie służące, pomagające im normalnie funkcjonować i służące rehabilitacji. No tak to wygląda, to są, wiecie, warunki afrykańskie, ale będzie to pomalowane, odnawiane. To jest nowa miejscówka. Proszę bardzo. Pisane są dyżury, kto kiedy pracuje i kto kiedy ma rehabilitację. No tu jest jeszcze takie, nie przeszkadza, takie pomieszczenie też, pokój taki sensoryczny właśnie do zabaw dla tych dzieciaków niepełnosprawnych. Tu się mogą troszeczkę, widzicie, powyginać. Mają jakieś zabawki, które też spełniają funkcje terapeutyczne. Tutaj taki zakątek, piłeczki, no, muzyczka, żeby mogli sobie posłuchać muzyki, potańczyć. No a tutaj to już macie, widzicie, toaletka taka jest. Także to jest małe pomieszczonko, ale to jest taki początek, nowa filia w nowej miejscowości. Latarnia, puszczająca trochę więcej światła. Tak to wygląda, więc dzięki uprzejmości tutaj parafii i księdza czy pastora tutaj Furaha właśnie też działa, także rozwija się. Tak, Peter, który prowadzi rehabilitację, a Peter mi właśnie powiedział, tak to wygląda z zewnątrz, a Peter mi właśnie powiedział, że
On tutaj pracuje 200 ponad kilometrów, mieszka tak naprawdę, więc on tu przyjechał właśnie pracować dla Furaha. Także widzicie, no powiedział mi, to takie życie, dla pracy zmienia się miejsce zamieszkania, jest to normalne. I teraz sobie mieszka w Mikinduri. Bardzo ładna jest ta miejscowość Mikinduri, jak tutaj jechaliśmy, to były wspaniałe, super wzgórza dookoła, bardzo zielone tereny, dżungla. Więc no, to co lubię najbardziej, bo ja jestem przebodźcowany przez te miasta, miasteczka i ten hałas, który w nich panuje. A więc tutaj jest wszystko fajnie i elegancko zrobione, że można sobie po prostu odpocząć. Chodźmy, sprawdźmy ten kościół. Ja jestem ciekaw po prostu. Cóż to jest za kościół? Bo tutaj wiecie, tych kościołów jest mnóstwo. Są siódmego dnia, adwentyści, gospel kościół, metodyści, anglikanie, kalwinicy. Po prostu tych kościołów jest tutaj masa. I no, można bardzo łatwo się pomylić po prostu. Okej, no to zdążyłem się dowiedzieć, że jest to kościół katolicki. Klasycznie. Kto by się spodziewał? Tyle tych rodzajów kościołów spotykałem, że po prostu aż głupio mi było strzelać, że to jest kościół katolicki. No a okazuje się, że jest to kościół katolicki, tak wygląda. Jesteśmy po świętach Bożego Narodzenia, więc jest taki klimat dosyć spokojny. Widzicie, Merry Christmas. Tak to wygląda. Są jeszcze pozostałości, dekoracje po świętach i po Sylwestrze. Całkiem spory. I jeszcze taka jedna refleksja mnie naszła, że jednak katolicy to mają rozmach, bo widzieliście te wszystkie inne kościoły, one były skromniutkie, malutkie, a ten w mordę dobry, jeżeli chodzi o wielkość i te emblematy w postaci krzyża, to one mi się tam nie rzucały tak w oczy, tak jak tutaj. Krzyż, krzyż, krzyż. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. All the children goes to heaven. Okay, Peter. So, can you give us a few words about Mikinduri and Help Furaha? How long you are working here? For me, Furaha, I have worked only for like 3 months, and something about Furaha that has helped me, just helped me grow my skills on occupational therapy, since there are new skills that I had not acquired in school, and yet I'm getting them here in Furaha, especially on modern technology. Mostly in Kenya we use like the analog things. Then on Furaha there are a lot of modern technologies that are being implemented that mostly help in therapy sessions. Secondly, it has helped me gain more about the unity, about people, about the staff of Furaha. They are so jovial, helpful, and yet it's a good place anyway. Anyone can come on this facility and learn a lot of things on it. That's all about Furaha. Okay. And you are from? For me, my names are Muiruri Peter. A graduate from Kenya Medical Training College, that is on occupational therapy, Faculty of Rehabilitation Science, and generally for me, I'm from Nyandarua. That is about 260 kilometers away from here I am, but at least this was my dream. Wow. Since occupational therapy is my passion and I like doing it. Yeah. Okay. And how old are you? For me, I'm 25 and Okay. yeah. So this is like a new whole episode in your life, yeah? Yeah, To, a job and find a new place to live. Yeah, it's a new job, a new place. This is my first. Basically, this is my first job. I applied for the first time job and I got it, and I thank God for that. I've done. Okay. Yeah.
Thank you. So, best wishes on your new way of life. Yeah, thank you, and happy New Year. Yeah, of course. Furaha ni kulewa na marafiki, furaha ni kuwa na marafiki, furaha ni kulewa na marafiki. Kwa sherehe tumefika, sherehe tumefika, kwa sherehe tumefika, sherehe tumefika. Familia iko ndani ndani, wote tunajibamba, marafiki majirani ndani, wote tunajibamba. I am happy today, so happy. I am happy today, so happy. Tu sisi ni walevi, sisi ni walevi, tunapenda kamnyweso. Jesteśmy w okolicach Mikinduri, a tutaj są uprawy herbat. Ludzie mają swoją ziemię albo pracują dla kogoś, dla jakiegoś landlorda. Wszystko to, gdzie nie ma drzew, to zielone to są właśnie plantacje herbaty. Tu jest idealne warunki, idealna temperatura, jak widzicie te chmury, sporo wilgoci, no, ale okazuje się, że słońce i wilgoć dla herbaty jest to idealny właśnie klimacik. A my jedziemy w jeszcze wyższe góry, jeszcze wyższe, zobaczymy co nas tam czeka. A tutaj macie sporo herbaty, sporo plantacji. A tutaj nas przyszła powitać pani z maczetą, co sobie żyje na zboczu tej góry w domku. Coś mówi do nas, ale to nie mówi po angielsku, więc nie czaimy, o co chodzi. Przedsiębiorstwo Ndżeru, czyli nazwa tej plantacji. Bardzo hasła tak, znaczy zasady dosyć powiedziałbym jasne i konkretne. A tu sobie siedzą i odpoczywają. Ja też się zastanawiam z tą herbatką. Oni mogliby sobie tutaj zrobić, kurczę, jakąś tyrolkę, wyciąg gorczykowy, po prostu te kosze z tą herbatą sobie tutaj tak wciągać, nie? Na takim kręcić jakimś kołowrotkiem. No, było chyba fajniejsze niż tak chodzenie z pełnym koszem na górę. Tu mieszka jakiś landlord. Cały czas jesteśmy w okolicy Mikinduri. Tu się zatrzymaliśmy, bo znaleźliśmy jaskinię przy drodze. I dzieciaki sprzedają tu passion fruit. Ja nie wiem, jak jest teraz tego nazwa po polsku. Zapomniałem już po prostu języka polskiego. Ale przepysznie są te owoce, one przepysznie smakują i pachną. Zaraz sobie otworzymy kolejnego, bo kosztuje tam 20 groszy.
A jem tego trochę. No co, zaraz handluję. Teraz wam pokażę, tylko jeszcze chcę tą jaskinię wam pokazać. Okej. Idźmy troszkę głębiej w takim razie. O. No i dzieciaki sobie stąd biorą świeżą wodę. Fajniutko, fajniutko, jak tu chłodno jest, ojej. Mały wodospadzik, a tu nawet jakieś rurki zrobili, żeby ta woda sprawniej spływała. Dobra, tam głębiej już się nie da wejść, ale ładny zakamarek, bardzo fajniutki, elegancki. Ja bym tutaj w tych okolicach Mikinduri mógłbym mieszkać, bardzo mi się tu podoba, bo jest tak więcej natury, więcej tej dzikości, takiej jakiejś, mniej ludzi, takie chatki gdzieś kurde pobudowane. Okej, give me one more. One more. Give me one more, but yeah, show me how to open this, yeah? No tak, trzeba po prostu to zmiażdżyć. I się otwiera, tu nam koleżanka pokazuje. I słuchajcie, tak to wygląda. No, ostrości mi nie chce złapać, o. Nie wygląda to być może apetycznie, ale naprawdę świetnie pachnie. Pyszniutkie. Troszkę kwaskowate, ale czuć po prostu witaminki dla chłopaka i dziewczynki. A one lubią białych, jak biały się wygłupia, jak robi śmieszne miny i śmieszne rzeczy. Się bardzo śmieją, mają radochę z tego. Niam, 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 niam. No i widzicie, pamiętaliście, na początku było biało, a to już jest żółty, zielony, czerwony. 3 kolory klasyczne. Tu już jest niebieska też ściana. I teraz już jest tam atakowany korytarzyk jeszcze. Szybka robota. Parę godzin minęło i już jest. I ściany są już pomalowane. A widzicie, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o kamerkach, że tutaj też dzisiaj są instalowane. Jest pan technik, specjalista. I są montowane też kamerki. Jak widzicie, cyk, tak, żeby Marek w biurze w Meru miał podgląd. Wiedział, co tutaj się dzieje. Technologia, moi kochani. XXI wiek. W sumie tak a propos już tego jedzenia, mi się przypomniało, jak opowiadałem wam, że weganie czy wegetarianie mają tutaj ciężko. No i to prawda, ale też tylko częściowo, bo rzeczywiście jak ktoś bazuje na owocach, no to tych owoców jest tu oczywiście mnóstwo. Tak jak ten passion fruit, tak jak mango, awokado, banany, arbuzy. No jest tego w cholerę, mango, ja już mówię, jest tych owoców sporo, ale no wiecie, bo no nie każdy też jakby na owocach długo wytrzyma. Czyli jeżeli potrzebuje jakoś suplementować sobie to, że nie je tam mięsa, jest na diecie wegańskiej albo na biału, no to już musi się lepiej przygotować. To tak jak wam opowiadałem o tym, to już musi być troszeczkę przygotowany, będąc tutaj, i musi sobie poczytać, czym to najlepiej sobie suplementować
Ale owoców jest sporo, tak. No tylko, że nie każdemu te owoce wystarczają, nie? Pajączek furaha. Chyba no, nie pomyślałbym w życiu, że to jest pająk. Wcale nie wygląda strasznie, tak jak nasze pająki. On wygląda bardzo ładnie i przyjaźnie. Nie jest wielki, jest malutki. 1, 2, 3, 4. Arsenal! Alexis on the beat. Furaha ni kuwa na marafiki, furaha ni kulewa na marafiki, furaha ni kuwa na marafiki, furaha ni kulewa na marafiki. Kwa sherehe tumefika, Sherehe tumefika, kwa sherehe tumefika, sherehe tumefika, familia iko ndani ndani, wote tunajibamba, marafiki majirani